4 kwiecień 2025 i pierwsza orzesznica w tym roku. Najpiękniejszy widok wiosną to zobaczyć parkę w budce. I mogę się boczyć, albo to zaakceptować i dalej próbować chronić orzesznicę. Kolejna orzesznica w tym roku. Ta jest taka ładnie utyta. A tu siedzi sobie orzeszniczka. Tego jeszcze nie było, żeby orzeszniczka spała w karmniku. Chyba przeniosę ją do budki. Naturalne gniazdo orzesznicy. Budełko i nacięte krzaki rzucone prosto na nią. Pierwsza orzeszniczka na dzisiejszej kontroli, a mamy 19 kwiecień. I dzisiaj ciepła noc była, to nawet nie jest w torporze. 20 kilka metrów dalej druga orzesznica w kolejnej budeczce i również nie śpiąca. A ta orzeszniczka w torporze. A ta się ładnie chowa. Piąta dzisiaj orzesznica. No jakoś mało tej wiosny. 22 kwiecień. Pierwsze gniazdo orzesznicy. Jedna w środku śpi. A to taka mała orzeszniczka przetrwała zimę. Dawno nie widziałem takiej małej. Jest takie 1/3 normalnej myszy. I znowu młodziutka orzesznica z zeszłego roku. Ta troszkę większa. Piękne gniazdo orzesznicy, świeżutkie, zielone listki leszczyny. W takiej gęstwinie. Stary las sosnowy z gęstym podszytem. Śpi sobie orzeszniczka w tak zwanym torporze. Dzisiaj mamy troszkę chłodniej, jakieś 15 stopni. I wtedy one zapadają bardzo chętnie w taki torpor. Trzeci maj, pierwsza kontrola i mamy pierwszą budkę, a w budce modraszka i nawet troszkę jajek. I kolejna dziś modraszka. Trzecia kontrola w tym roku, a tak na skraju Olsu mam budeczkę. Po deszczowej nocy śpi orzesznica w budce, w tak zwanym torporze. Pierwsza dzisiaj. Niestety zaczyna się wybudzać, co widać po intensywniejszym oddechu. O, chyba ją uspokoiłem. W tym roku bardzo mało orzesznic. Zima była ciężka dla nich. Nie było prawie śniegu. A tu pod korzonkiem fajnie schowane gniazdo rudzika. I jedno jajeczko jest. I niestety kolejna budka pusta. Dziś przypadkiem znalazłem pogryza orzesznicowego. Charakterystycznie wygryziony otwór w orzechu. Tak złożonego jajeczka jeszcze nie widziałem. Jak udało mi się w tym roku tu sporo orzesznic nagrać, no to było pielenie, wszystko leży. Może mało widać, ale te wszystkie leszczyny są pocięte i leżą. Ale plus jest taki, że wszystko to leży. Orzesznica ma jak się poruszać. Jedynie ja do budki się nie dostanę. Do jednej budki się dostałem. No tak to zostaje po czyszczeniach. Do kolejnych dwóch się nie dostanę, bo dzisiaj jest strasznie mokro. Tak to mniej więcej wygląda. A tu mam mniejszy typ budki, tak zwane budełko. No można było ogłowić tą leszczynę zamiast ją ściąć. Nic by to tym świerkom tutaj nie przeszkadzało. One mają już dobre 5 metrów. No trochę udało się naprostować. Tutaj było gniazdo orzesznicy, co widać. Ale orzesznica zdążyła uciec. Trzecia dzisiaj orzesznica.
Ładnie zwinięty ogonek. Tu orzesznicy nie ma, ale jest jej świeże gniazdo, jeszcze nie skończone. Świeże listki leszczyny. Jeśli chodzi o czyszczenia w lesie czy inne prace, wszystko jest robione zgodnie ze sztuką, czyli jak ja to mówię, z czerwoną książeczką. I nie zależy to od leśnictwa, każde działa bardzo podobnie. A to tak na deser, tu się nagrywała orzesznica między 1 a 3 majem. A co chcę pokazać, to ekskrementa. I widać, że jest pyłek. To jest główny pokarm wiosenny, pyłek. Leży tu koło orzecha. Także pierwszy raz mi się skasztaniła w karmniku.